Cześć. Cześć. Tym razem wybraliśmy sobie za cel halę gąsienicową wraz z czarnym stawem gąsienicowym. Wybraliśmy się z Kuźnic przez dolinkę Jaworzynki. Mhm. Co, chcesz z nami? Dzień dobry. No, Kubuś się przywitał. Tym razem zaczęliśmy dość późno, bo o 7 rano byliśmy dopiero na rondzie w Kuźnicach. Dzisiaj mamy w planach schronisko Murowaniec, czarny staw gąsienicowy i powrót. Taki łagodny 4-godzinny spacerek. Dzisiaj bardzo lajtowo. Dzisiaj bardzo- Bardziej lajtowo niż na Sarnią Skałę. Dokładnie. Ruszamy. Zaplanowaliśmy sobie trasę żółtym szlakiem przez Dolinę Jaworzynki. Szczerze, ta Jaworzynka to nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Wręcz przeciwnie, uważam, że dolinka paskudna. A w którym miejscu to było tak właściwie? No, na sam początek. Zanim żeśmy zaczęli iść w górę. A, takie... Takie w sumie... Może jak, wiesz, od razu by świeciło słonko, to by było ładnie. Nie. Wydaje mi się, że nie. Tak naprawdę, jakbym mógł porównać tą Dolinę Jaworzynki, to porównałbym ją do szlaku, chociażby, nie wiem, nie, Dolina Kościeliska wbrew pozorom, czy Dolina Chochołowska, według mnie są znacznie ładniejsze niż Dolina Jaworzynki. No, obydwie są przepiękne, co ty gadasz w ogóle? Ale kto? Co? No i Chochołowska i Kościeliska. No zgadza się, ale Jaworzynka jest paskudna. Niestety tą paskudną dolinką przemieszczamy się około pół godziny i dopiero zaczynamy się piąć w górę. Oj, tam takie Kamień. pięcie w górę. Kamieniami. Znaczy no, nie jest to jakiś bardzo skomplikowany szlak. Osobiście uważam, że bardziej skomplikowany to był na... Sarnią Skałę. Właśnie ja to chciałam powiedzieć. No to mów. No ale ty już to powiedziałeś, to po co będę powtarzać? Po pokonaniu Doliny Jaworzynki, po dotarciu do fragmentu, który za kosami pnie w górę, w pewnym momencie mamy okazję między innymi zobaczyć Gubałówkę. Herbatka. Herbatka. Dobrze. O, teraz jak Gubałówkę widać. No. Coś podobnego jak z Sarni Skały, tylko że z innej perspektywy. Przemierzając dalej, docieramy do przełęczy pod kopami. Tak? No tak. No, tak. Po dotarciu na przełęcz możemy podziwiać m.in. Giewont, Możemy. Kopę Konracką Możemy. i Babią Górę. Też. Bardzo ładnie. No, ale już dalej przemierzając w stronę hali gąsienicowej. Mhm. Te. Tam. No i co? Nie kopnie tam sobie, żeby jeszcze tam dała radę dojść. Nie. No. No. Ładnie, no. Dlaczego trzeciej No ładnie. to nagrał to jakąś wioskę? Ale dobrze, żeśmy zdecydowali się przejść na czarny staw gąsienicowy. Tak, staw jest przepiękny. Ten swoje kolano?
będąc już pod czarnym stawem gąsienicowym, u stóp m.in. żółtej turni, skrajnego granatu, kościelca, zamarłej turni. To takie ośnieżone przed nami. To był kozi wierch, tak centralnie Tak, na to, wprost. to był kozi wierch i kozie czuby. Łat, łat. Zresztą cały ten punkt tak naprawdę to jest jedna wielka wyprawa między innymi na słynną Orlą Perć. Tak, Sławek ma od pewnego czasu fazę na nagrywanie świata podwodnego. Gdzie byśmy nie poszli, a jest możliwość, nagrywa świat podwodny. Ja się zastanawiam, czy go... Tym razem z racji tego, że w ogóle był zmarznięty staw, to nagrałem jeszcze jak wygląda człowiek spod lodu. Świat podlodowy. Oczywiście musieliśmy zaliczyć schronisko. Tak. Pyszny obiadek i szarlotkę. Tak. Sławek ma fioła na tle świata podwodnego, a ja w każdym możliwym górskim schronisku wsuwam szarlotkę. Po czym powrót z hali gąsienicowej na przełęcz między kopami, a następnie już niebieskim szlakiem Dół. przez Boczań. I w tym miejscu serdecznie pozdrawiamy pana, który w białych, wypucowanych adidaskach śmigał po tym błocie na górę. A błoto było straszne. A błoto było straszne. To tak już troszkę bardziej... Ale jestem ciekawa, czy ten pan doszedł bez szwanku. Bo tam było kilka takich miejsc, gdzie można było wydzwonić konkretnie. Ale on uwalone miał te buty, no, także to... Mówiłeś, że bez plamki. Ale w sensie były takie białe, bo to było widać, że tak od góry to się świeciły na biało, ale po bokach to już były brązowe. Pamiętasz, jak porównywałam wasze spodnie i moje? Dobra, to się wytnie. Specjalnie wybraliśmy powrót przez Boczań, ponieważ są kapitalne widoki na między innymi właśnie Babią Górę, na Zakopane i okolice, Tak. Dolinę Kościeliska. A że pogoda nam dopisała Pogoda naprawdę. nam bardzo Na filmie, dopisała, przynajmniej także w tych początkowych momentach tego tak nie widać, ale naprawdę pogodę mieliśmy cudną. była piękna, no. Była piękna. Cała trasa nam zajęła łącznie z odpoczynkami 5,5 godziny. Tak? 5,5 godziny tylko szło. 5,5 godziny, koło godziny 13 byliśmy już na dole. Tak, bo w Kuźnicach. koło 12 byliśmy już za schroniskiem. Już wychodziliśmy. Mamy jeszcze wenę? A gdzie? Mnie dzierganie ciągnie. Ty do pracy, ja do dziergania. Także Dobra. tym sympatycznym akcentem żegnamy się z wami i do następnego. I do następnego. Trzymajcie się, cześć.